Wracamy do Australii. Po zwiedzeniu wschodniego wybrzeża świętego środka Uluru i pięknej Tasmanii postanowiliśmy objechać i zobaczyć zachód, Perth i okolice. A okolice to ponad 3000 km, które spędziliśmy za kierownicą samochodu. Wrażeń i przygód moc, bo to kraina bezludna, gorąca, niebezpieczna, zaskakująca za każdym zakrętem, a jest ich niewiele. Byliśmy ciekawi, co przyniosą nam kolejne dni. Czy było to łatwe, sami się przekonacie. Perth to stolica stanu Western Australia i największe miasto na zachodzie kontynentu, zupełnie inne od tych na wschodzie. Miasto położone jest nad rzeką Swan River, blisko turkusowego Oceanu Indyjskiego i przepięknych plaż, a pogoda przez większość roku jest słoneczna. Rozpiętość temperatury to około 30 stopni w dzień, 17 stopni nocą. Centrum, przystań, promenada to wizytówka miasta. Wydaje się, że jest tu pusto, jednak wielu miejscowych i turystów porusza się hulajnogami i rowerami elektrycznymi. Pierwsza wycieczka to rejs do miasteczka Fremantle wzdłuż rzeki Swan River. Australia w porównaniu z innymi częściami świata to czystość, porządek i dyscyplina. Turysta otrzyma wszystko, co potrzebuje w najlepszym wydaniu. Każda atrakcja jest świetnie przygotowana. Wzdłuż rzeki położone są domy i rezydencje bogatych ludzi, pełne przystani jachtowych i pól golfowych. Można też tu wynająć wakacyjny dom, oczywiście za odpowiednią opłatą. Fremantle to miasteczko portowe przynależące do Perth. Znajduje się przy ujściu rzeki do oceanu i przede wszystkim z tego powodu było jednym z pierwszych miejsc zasiedlonych w Australii Zachodniej w okolicach 1830 roku. Sporo tu historii, zabudowy z XIX wieku i współczesnej alternatywy. Spacerować wśród starych wiktoriańskich budynków pełnych zakamarków z kawiarniami i uroczymi małymi restauracjami można godzinami. Nas to zupełnie nie nudzi. Thank you very much. Muzeum Wraków jest uznawane za najważniejsze muzeum archeologii morskiej na półkuli południowej. Muzeum mieści się w budynku komisariatu policji z lat 50. XIX wieku i zostało odrestaurowane do historycznej świetności. Przesiąknięte historią galerie mieszczą setki reliktów ze statków rozbitych wzdłuż zdradliwego wybrzeża Australii. Współczesny skaner do przedmiotów wyciągniętych z wody.
Dałem się powtórnie namówić na nurkowanie we wraku i owszem, przeżycie pierwsza klasa, lecz perspektywa spotkania rekina ostudza moje emocje wizualne. Spotkanie z miejscowym, który wychowuje psa dingo. Dingo? Yeah. You're kidding. Wracamy do Perth. Rzut oka na piękne miejskie plaże. Niemałe zaskoczenie, gdy podczas wędrówki po mieście nagle przenieśliśmy się w czasoprzestrzeni. London Court to zakupowa alejka zbudowana w 1937 roku. Arkada ma elżbietańską fasadę i to zadziwia chyba najbardziej. Australijska architektura nie przoduje w światowych rankingach, ale lokalnym designerom nie można odmówić jednego. Jak nikt inny potrafi łączyć stare z nowym. To błania w centrum do gry w krykieta. Do zobaczenia w następnej części. Będzie się działo.